Zarabianie na stronach internetowych? Daj mi 5 minut, a powiem Ci, dlaczego to najgorszy możliwy sposób zarabiania przez internet. Większość freelancerów ma pewien powtarzalny problem albo stoi przed pewnym powtarzalnym wyzwaniem. Od zlecenia do zlecenia. Strony internetowe wydają mi się być bardzo prostym sposobem na zarabianie. No bo przecież zrobienie strony internetowej nie wymaga jakichś niezwykle twardych kompetencji i umiejętności. Jedna strona internetowa to 5-6 tysięcy złotych. Brzmi super. Największym problemem zarabiania na stronach internetowych jest to, że żeby naprawdę zarabiać w powtarzalny, systematyczny sposób, musisz każdego miesiąca zaczynać ten sam proces od początku. Nie masz klienta, pozyskujesz klienta, robisz zlecenie, nie masz klienta, szukasz klienta, pozyskujesz klienta, robisz zlecenie. Jednak większość freelancerów wpada równocześnie w taką przedziwną pętlę. To znaczy robią pewne zlecenie, które trochę zaczyna się przeciągać i już za chwilę wiedzą, że nie będą mieli klientów, więc zaczynają dociskać szukanie nowych klientów, ale przez to ten projekt jeszcze bardziej się rozciąga, przez to projekt zaczyna na siebie się nakładać, no i robi się przepis na katastrofę. Zarabianie na stronach internetowych jest super, ale dopiero wtedy, kiedy masz cały zespół. Dział sprzedaży, który sprzedaje regularnie Twoje strony internetowe, project managera, który prowadzi ten projekt, grafika, UX-owca, copywritera, designera, no i właśnie Ciebie jako osobę, która tak naprawdę na koniec tą stronę produkuje. Wtedy to jest super, ale ile trzeba zarabiać, żeby taką firmę tak naprawdę utrzymać? Dlatego jeśli myślisz o zarabianiu dodatkowo jako freelancer, to mam dla Ciebie pewien sposób alternatywnego sposobu myślenia. Zastanów się, jak doprowadzić do sytuacji, w której klienci są gotowi płacić Tobie w formie jakiegoś miesięcznego abonamentu. Partnerem kanału jest UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. Policzmy to bardzo łatwo. Załóżmy, że jednak podjąłeś decyzję, że chcesz zajmować się produkcją stron internetowych. Być może byłbyś w stanie zaproponować swoim klientom po zrobieniu strony internetowej jakiś niewielki miesięczny abonament za aktualizację wtyczek, za weryfikację tego, co dzieje się na stronie, za jakieś powtarzalne czynności, które możesz robić dla klienta za abonament 200-500 zł. Prawdopodobnie, uśredniając te 350 zł miesięcznie, niewiele zmieni w Twoim portfelu, ale już 10 klientów w takim formacie to solidne 3,5 tysiąca miesięcznie, które dostajesz niejako na początku miesiąca, więc podstawowe koszty Twojej działalności już są pokryte. No ale skoro tak możemy podejść do tego tematu, to czy w tej układance potrzebujesz w ogóle tej pierwszej usługi stron internetowych? Czy nie łatwiej byłoby tak skonstruować swój biznes, aby pozyskiwać klientów tylko w oparciu o usługi cykliczne czy abonamentowe? Pomyśl o takiej usłudze jak na przykład Social Media Manager. Osoba, która prowadzi social media dla innych klientów. To jest super usługa, która w większości przypadków nie jest realizowana przez jeden miesiąc. To jest usługa, której klienci potrzebują czasami przez wiele miesięcy. Z tego, co ostatnio badałem, średnie LTV, czyli czas życia klienta w portfelu, waha się pomiędzy 6 a 10 miesięcy. Czyli przeciętny klient współpracuje z agencją od 6 do 10 miesięcy. Dla Ciebie więc pozyskanie jednego klienta nie oznacza obowiązku poszukiwania kolejnego klienta w kolejnym miesiącu. Jeżeli dobrze dowodzisz swoją jakość, dobrze robisz swoją pracę, to prawdopodobnie klient zostanie z Tobą nawet rok albo dłużej. To zależy od tego oczywiście, jaką usługę świadczysz. Tak naprawdę niemalże każdą usługę freelancerską da się w ten sposób zmodelować. Pomyśl na przykład o usługach graficznych. Potrafisz robić banery, potrafisz robić grafiki, jakieś ciekawe elementy. Może jesteś w stanie swojemu klientowi zaproponować, żeby zamiast usług jednorazowych, nie wiem, oklejenie samochodu, przygotowanie pod to grafiki, zaproponować mu na przykład, dajmy na to pakiet adsetów. Większość firm B2B, ale również e-commerce'ów, czy po prostu klasycznych biznesów, która emituje reklamy, każdego miesiąca potrzebuje zestaw grafik do reklam. Może raz na miesiąc, może raz na 2 miesiące. Nie ma to do końca znaczenia. Jesteś w stanie zaproponować taką usługę, żeby cyklicznie, regularnie świadczyć taką usługę dla swoich klientów. I teraz oczywiście, ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest trochę artystą albo chce robić rzeczy ciekawe, konceptualne, wymyślać nowe logotypy, tworzyć pewną kreację, to robienie grafik reklamowych jest nudne i rzemieślnicze. Ale odwróćmy reguły gry. Co by było, gdybyś doprowadził do sytuacji, że zaczynasz miesiąc z powiedzmy 10 klientami, którzy płacą Ci 800 zł miesięcznie za właśnie chociażby taki pakiet grafik pod reklamę. Zaczynasz miesiąc z 8 tysiącami na konto. A to oznacza, że w pozostałym czasie pracy możesz podejmować się projektów, które Cię naprawdę ekscytują. Nie musisz godzić na współpracę z klientem, który Ci nie odpowiada. Bardzo wielu freelancerów, których znam, decyduje się na takie zlecenia już czując, że coś tam będzie nie tak, będąc już na sam fakt niezadowoleni z tego, że muszą z tym klientem współpracować, ale żaden pieniądz nie śmierdzi, prawda? Skoro wiem, że zabraknie mi na ZUS, to wezmę nawet to zlecenie, które może być problematyczne, bo potrzebuję pieniędzy na konto. A mając
stałe portfolio klientów, z którymi współpracujesz cyklicznie, abonamentowo, miesiąc do miesiąca, jest dużo łatwiej podejmować decyzję, że chcesz robić projekty, które Cię ekscytują, które chcesz robić, które samodzielnie wybierasz. Przecież o to właśnie wchodzi w świecie freelancingu. Można byłoby powiedzieć, że wolność, taka szeroko pojęta, w strefie zawodowej dzieli się na takie 3 główne kategorie. Wolność finansową, czyli zarabiam wystarczająco dużo, żeby pokryć wszystkie swoje potrzeby. Wolność geograficzną, czyli mogę pracować z dowolnego miejsca na świecie. I wolność zawodową, czyli możliwość podejmowania się takich zadań czy takich projektów, które sprawiają nam po prostu przyjemność. Ale to nie jedyne usługi, które można świadczyć w abonamentach. Pomyślmy o innych usługach marketingowych. Pozycjonowanie, pisanie bloga, pomoc jako wirtualna asystentka, wsparcie z zakresu social media. Tych usług, które można robić cyklicznie, abonamentowo jest naprawdę bardzo dużo. Idę o zakład, że jak wymyślisz usługę, którą można świadczyć jako freelancer, prawie na pewno da się tam stworzyć jakiś model abonamentowy. Dlaczego to działa? No bo obu stronom się to opłaca. Klient potrzebuje regularnie dobrze świadczonej usługi, ty możesz ją dostarczyć. Wszyscy na tym zyskują. Ty masz stabilność przychodów, twój klient ma zapewnioną pewną potrzebę, która często mogłaby rodzić u niego pewne problemy. Na przykład co miesiąc musiałby szukać nowego podwykonawcy do zrobienia rzeczy X. A tak, ma Ciebie, nie musi szukać. Jak to zrobić jeszcze sprytniej? Spróbuj Twoją usługę spakietyzować. Na przykład załóżmy, że będziemy trzymali się tego przykładu jako social media manager, bo to łatwa usługa do zrozumienia. Możesz tam zaproponować 3 pakiety. Basic, Standard, Premium, whatever jak to nazwiesz, nie ma to znaczenia, który będzie zawierał różny zakres usług. Pakiet podstawowy to na przykład prowadzenie tylko Instagrama z kopią na Facebooka. Pakiet standard czy środkowy to będzie pakiet, w którym te social media są zdywersyfikowane pomiędzy kanałami i dostosowane komunikatami. Pakiet premium, jeśli masz do tego kompetencje, zawiera również jakiś niewielki budżet na promocję poszczególnych postów czy treści. W ten sposób zdejmujesz też z klienta taką irytującą rzecz, która wymaga zastanawiania się co miesiąc, czego on dokładnie potrzebuje, czy tych postów powinno być 5 czy 15. Przygotuj dla klienta gotową odpowiedź. Zaprezentuj mu gotowe danie. To trochę tak, jakbyś poszedł do restauracji i zastanawiał się, co dzisiaj chce zjeść i kelner by szedł i powiedział, wie pan co, no mam buraczki, mam frytki, mam mięso, mam też kotlety, co by pan chciał złożyć? No, nikt nas nie chciałby w takiej restauracji zjeść. Chcemy dostać gotowe menu i wybrać z gotowych posiłków. Dokładnie tak samo może działać Twój cennik freelancerski. Taka usługa abonamentowa czy cykliczna, pewna forma subskrypcji, jest o tyle też fajna, że można ją nie tylko spakietyzować, ustandaryzować, ale też opakietować w umowę. To oznacza, że mamy jasny zakres czynności powtarzalnych dla klienta i możemy na przykład oczekiwać płatności z góry, no bo jesteśmy umówieni z klientem na wykonywanie konkretnych rzeczy każdego miesiąca. To dużo bardziej bezpieczne finansowo. A na koniec jeszcze jedna tajemnica najlepiej zarabiających freelancerów. Kiedy masz spakietyzowaną usługę, która jest cykliczna i abonamentowa, możesz stworzyć biznes na żądanie. Cóż stałoby na przeszkodzie, abyś część tej pracy zaczął delegować do innych współpracowników? Nie pracowników etatowych, ale ludzi, którzy część tej usługi są w stanie wykonać niejako za Ciebie, jako Twoi podwykonawcy. W ten sposób możesz odzyskać też wolność czasową, czyli pracować wtedy, kiedy chcesz. I spokojnie jak freelancer możesz pojechać na długie wakacje, bez obawy o to, że kiedy nie pracujesz, to nie zarabiasz. Jeżeli już działasz jako freelancer i chciałbyś zobaczyć, czy Twój model biznesowy da się poprawić, które śrubki można podokręcać, to serdecznie zapraszam Cię do bezpłatnej konsultacji w ramach mojego programu mentoringowego. Oczywiście link poniżej. Serdecznie zapraszam. A teraz, jeśli kliknąłeś tego linku i z jakiegoś powodu czujesz, że to nie dla Ciebie, to może zainteresują Cię zarobki w social media managerów? To jest bardzo ciekawy film, bardzo go polecam. A może chciałbyś podnieść stawki? To jest drugi film, to jest bardzo dobry film. Serdecznie zapraszam. Michał Barczak.